Dzień dobry moi drodzy, witamy się dzisiaj z kraju, w którym jeszcze nigdy nie byłem, z kraju, po którym tak naprawdę nie wiem czego się spodziewać, z kraju, gdzie na pewno nie spodziewałem się pomników z sierpem i młotem, zwłaszcza, że kraj ten pretenduje, a przynajmniej część tego kraju pretenduje do przynależenia do Unii Europejskiej. Jest to też kraj, który bije rekord za rekordem tak naprawdę, ponieważ jest to najbiedniejszy kraj Europy, najrzadziej turystycznie odwiedzany kraj Europy. Kraj, gdzie urzędnik państwowy z Banku Centralnego wyprowadził kwotę równowartości 12% PKB i kraj, w którym jest największa na świecie wpisana do rekordów Guinnessa podziemnia winiarnia. Oto ja i oto Mołdawia. Pogoda niespodziewanie zrobiła się jednak całkiem dobra. Mam nadzieję, że się utrzyma. Znalazłem po drodze takie coś, a w zasadzie wypatrzyłem z drogi. Bardzo taka fajna formacja skalna. Ładnie to w ogóle wygląda, bo tu są takie bagniska jakby, nie wiem, starorzecze, czy jakkolwiek to nie nazwać. A tu właśnie taka formacja trochę jak w Kamieńcu Podolskim, że Smotrycz tam sobie płynie w takim kanionie i tu też wygląda trochę jak taki stary kanion. Bardzo ładnie to też z drogi wygląda. Tam u góry krowy się pasą, nie wiem czy dobrze pokazuję, bo mały ekran mam na tej kamerce. I wydarzyła się niestety rzecz jedna bardzo zła. Kojarzycie, być może czasem jeżdżę tutaj z takim dynksem przyczepionym. Ten dynks to jest właśnie magnes do tej kamerki, dzięki któremu mogę sobie ją podczepić jak jadę i widzieć coś tak z poziomu klatki piersiowej. Niestety przy okazji wymiany pieniędzy w banku prawdopodobnie gdzieś zgubiłem tego dynksa, musiał mi wypaść i niestety zamyka to możliwość kamerowania właśnie z poziomu klatki piersiowej. A w ogóle pieniądze musiałem wymienić z tego też powodu, że nie da się w Krakowie kupić lei mołdawskich, więc pierwsze co, no to chciałem tutaj się zaopatrzyć, bo potrzebuję oczywiście jakieś pieniądze na paliwo. No i też nie wiem jak tu z płatnością kartą i z innymi takimi rzeczami. Tam fajnie jeszcze kaczuchy widać. Taka bardzo spokojna, sielankowa okolica. W zasadzie mógłbym powiedzieć, że od momentu przekroczenia granicy ukraińsko-mołdawskiej to krajobraz tak naprawdę niewiele się zmienił. No i moi drodzy, nareszcie! Mówiłem, że do 3 razy sztuka. Nie udało się na Białorusi, nie udało się na Ukrainie, to udało się chociaż w Mołdawii. I tu, żeby tam czasami nie wpaść w cholerę, bo jak słyszycie, fajne echo, jest tu grubo głęboko. I tu mamy taki kółeczko, a w zasadzie walec, biorąc pod uwagę, że z tego co pamiętam jest tutaj 13 pięter w dół. Tu zaparkowałem przy drugim takim walcu, czyli w tym wypadku konstrukcja tego
bunkra, w zasadzie tego kompleksu bunkrów jest taka, jak miała być na Białorusi. Ani jeden, ani drugi, ani trzeci, czyli ani białoruski, ani ukraiński, ani mołdawski nie został dokończony. Nigdy one nie były operacyjne. Na Białorusi zrównano z ziemią całkowicie. Chodziłem w środku lasu po polance, zastanawiając się, gdzie coś takiego może być. I dopiero po jakimś czasie zorientowałem się, że chodzę w obszarze, który idealnie przypomina koło. I po prostu ten bunkier był pode mną. Był całkowicie zdekonstruowany i zasypany. Z tego co czytałem, to ten, który jest na Ukrainie, miał być najlepiej zachowany, w sensie w najwyższym stadium wybudowania, że tak powiem. A tutaj też chyba można by się spodziewać, że postępuje rozmontowywanie tego bunkra powoli. Prawdopodobnie dookoła tutaj w tych terenach są jeszcze jakieś zabudowania. No wiadomo, to musiało mieć jakąś łączność, energię i nie wiadomo co jeszcze tak naprawdę. Dlaczego w ogóle dwie części? Bo miało to być zrobione dwojako. Albo tak jak na Ukrainie, tam chyba miało być 16 pięter w dół i górne i dolne piętra miały być wykorzystywane na pomieszczenia techniczne, natomiast te środkowe na pomieszczenia dla załogi tego bunkra. A w przypadku białoruskim na pewno, no zakładam, że tutaj jest podobnie. Na Białorusi miało być po 10 pięter w dół, z tego jeden z tych walców miał być przeznaczony dla obsługi, a drugi całkowicie na pomieszczenia techniczne. No i myślę, że dokładnie tak samo jest tutaj. Tam widziałem, tylko nie chciałbym się tam spierniczyć, ale tam po tym kamieniu może dałoby się tam wejść do środka. Ogólnie obejdę to za chwilę dookoła. Może gdzieś się uda. No i chciałbym to przede wszystkim też zobaczyć z góry. Może tędy gdzieś? Kurde. Chciałbym tam podejść bliżej, ale naprawdę nie jest taki hop. Spróbuję to jeszcze obejść tu z tej strony. W ogóle to można znaleźć w internecie informację, że bunkier tego typu był przeznaczony do bunkrowania, tak to nazwijmy, elit politycznych w trakcie potencjalnego konfliktu nuklearnego. O, tu można spokojnie wejść. Natomiast nie jest to prawda z tegoż względu, że jest to zwyczajnie daleko od Kiszyniowa w tym wypadku. O, tu zasypane akurat, to nie zobaczymy. Daleko od Kiszyniowa, więc takie elity polityczne, które miałyby się tutaj przetransportować, pewnie by zwyczajnie nie dojechały. Myślę, że założenie tych bunkrów, biorąc pod uwagę ich lokalizację, było takie. Był przeznaczony prawdopodobnie dla elit wojskowych, które mogły z tego bunkra podejmować decyzje istotne dla wojny nuklearnej, która mogłaby się toczyć między Układem Warszawskim a NATO potencjalnie. I oczywiście
żeby taki bunkier, jeden, drugi czy trzeci, czy ile tam jeszcze ich mogło być planowanych, był operacyjny, no to musiała być kwestia również łączności tego bunkra z tym, co się dzieje. Jeżeli chodzi o łączność takich bunkrów, to istniało coś takiego jak sieć ośrodków czy infrastruktury, które nazywało się BARS. Czy nie jestem specjalistą, jeżeli chodzi tutaj o anteny, prawda, różne inne tego typu przesyły danych, czy kwestie związane z satelitami i wykrywaniem, więc nie będę opowiadał głupot. Postaram się temat zgłębić spoza antenia, że tak powiem. BARS to system łączności troposferycznej używany przez wojska Układu Warszawskiego, wdrożony w 1987 roku. Wykorzystywał właściwości troposfery do przesyłania sygnałów radiowych na odległość do 300 km, zapewniając strategiczną komunikację między ZSRR a krajami satelickimi, m.in. Polską, NRD, Czechosłowacją, Węgrami i Bułgarią. System składał się z 26 węzłów, głównie z urządzeniami R417 Baget, oferując 60 kanałów głosowych lub przepustowość 480 kilobitów na sekundę. BARS był odporny na zakłócenia w przeciwieństwie do łączności satelitarnej, co czyniło go niezawodnym w warunkach wojny elektronicznej, choć wymagał dużej ilości energii i był łatwy do namierzenia. Trochę urbex Mołdawia, można by powiedzieć. No, ale jeszcze wracając do BARS-a, wiem, że tak skaczę trochę po tematach, ale staram się nie zabić tutaj na tych wszystkich dziwnych progach i innych konstrukcjach. Otóż nawet w Polsce mieliśmy kilka takich punktów zwanych właśnie BARS-ami i te punkty tworzyły sieć, która ciągnęła się w zasadzie od wschodnich Niemiec aż po chyba granicę rumuńską. Oczywiście u nas wszystko jest w ruinie, natomiast jeszcze w Niemczech można pozwiedzać taki punkt i zobaczyć, jak to wyglądało. On się składał po prostu z... ślepa uliczka. Składał się z wielkiej ilości anten, jakiejś aparatury do przesyłu informacji itd., itd. I jak spotkałem na Ukrainie tego pana, który mi opowiadał, żeby lepiej tam nie chodzić, nie pytać odnośnie tego bunkra, to on mówił jeszcze, że pamięta czasy, taki gość był koło 60 chyba, no może 55-60. Twierdził, że pamięta czasy, kiedy ciągnięto kable takiej grubości ręki właśnie od tego bunkra gdzieś tam w las i po całym lesie generalnie. No i jak się zobaczy na sieć połączeń z tymi właśnie punktami BARS, to faktycznie w niedalekiej odległości był taki jeden punkt. Także temat ogólnie bardzo ciekawy. Sorki, zmachałem się. Jakby wziąć pod uwagę takie obiekty jak ten się nazywa obiekt 1180. Obiekty takie jak baza rakietowa na Ukrainie, w której byłem, takie jak baza rakietowa na Litwie, chociaż to czasy znacznie wcześniejsze, więc nie wiem, czy to było zintegrowane. Myślę, że ta na Litwie mogła być wcześniej zamknięta, niż to w ogóle zaczęło działać. O, coś mi pika. To przyznać trzeba, że Układ Warszawski był bardzo ciekawie zmilitaryzowany i bardzo ciekawie przygotowany do potencjalnej wojny nuklearnej. Ciekawe, czy jest jeszcze tutaj coś, do czego można w miarę na lajcie wejść.
A tu tu można zobaczyć faktycznie jak to wygląda jeszcze. Zapytacie pewnie całkiem słusznie, po cholerę mi chodzenie po takich dziurach, gdzie w zasadzie nic nie ma oprócz trochę żelastwa i trochę betonu. No a to dlatego, że jako że interesuję się tematami zimnowojennymi i militarnymi przy okazji, staram się też wyszukiwać takie obiekty. Mam ich trochę zaznaczonych na mapie, takie, które odwiedziłem, takie, które chciałbym odwiedzić też przy okazji. Są też w Polsce, chociaż godnym uwagi tak naprawdę jest chyba tylko i wyłącznie Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku. I tak trochę muszę przyznać, że boli mnie dupa. I to nie tylko od motocykla. Boli mnie trochę dupa, że nie robi się z takich miejsc jakichś ciekawych muzeów, prawda, coś, co mogłoby jakoś zostać, tylko robi się stertę gruzu, którą prawdopodobnie w tym wypadku i tak rozbiorą w cholerę, zasypią, zakopią i będzie dokładnie tak samo jak na Białorusi, czyli łąka w środku lasu, tak jak zresztą widzieliście albo zobaczycie, w zależności w jakiej kolejności, te łąki, które są w środku lasu tutaj właśnie, gdzie prawdopodobnie były jakieś budynki obsługowe do tego kompleksu i zostały już zrównane z ziemią, więc można się spodziewać, że i po tym prędzej czy później nic nie zostanie. Szkoda trochę, tak w sumie to najbardziej mi szkoda tego bunkra na Ukrainie, no bo o ile Ukraina zrobiła sobie fajne muzeum właśnie w tej bazie rakietowej, tak i z takiego bunkra, jeżeli tam był w miarę to dobrze wybudowany, w sensie w takim faktycznym stadium budowy, no to może dałoby się go jakoś wyposażyć, zrobić z tego fajną atrakcję. No ale nie ma tego. No to z racji, że nie ma, to ten, kto się interesuje, może co najwyżej popatrzeć na krupę gruzu. No, ale nie narzekajmy. Nie narzekajmy. Udało się. Zresztą, jak mógłbym narzekać, jeżeli sam sobie takie miejsca znajduję, no i wybieram. Dobra. Korzystając z okienka pogodowego, albo Monastyr, albo Kiszyniów. Zobaczymy. Twardziel. Korzystając z okazji, mogę wam pokazać kawałek mołdawskiej wioski, ale tylko kawałek, bo dalej nie zamierzam poza tą rozbitą szybę od przystanku głowy nawet wystawiać. Oberwanie chmury się zrobiło grube. Ale tu się już niebieskie pojawia, to jest szansa, że może zaraz przestanie. Po ulewie, kochani, przyjechałem pokazać wam i sobie przy okazji oczywiście monastyr, którego tam kopułki już widać. No bo przecież Mołdawia nie może być cała brzydka, biedna i zła. Więc idziemy zobaczyć, co ciekawego w monastyrze. Za monastyrem podobno jest jakiś bardzo fajny wodospadzik, więc zobaczymy. Może też się uda dotrzeć. Próbujmy. W końcu przyjechałem pozwiedzać.
Muszę przyznać, że mi się bardzo podoba. Ja to w ogóle lubię te cerkiewne klimaty, te kopułki, te ikony, które są malowane i na zewnątrz, i wewnątrz. Tutaj jakieś źródełko jeszcze. O! Łabądek. I gdzieś chyba właśnie, wydaje mi się, że tu wchodzi się do parku, który jest za tym monastyrem. Tu widzę takie chyba mini zoo jest zrobione. Cześć. Pokaż ogon. I wchodzi się do parku i tam powinien być bardzo ładny wodospad. Idziemy szukać. Dobra, jest takie rozdroże z Jezuskiem. Wydaje mi się, że tam jest jakiś pomnik, a tam jest do wodospadu. Problem jest istotnie taki, że napisy są wszędzie na tabliczkach. Same tabliczki tak ledwo widać, ale napisy są po mołdawsku, więc jak łatwo się domyślić, niewiele mi mówią. To jest chyba jednak źródło, a nie pomnik. Źle przeczytałem. Nie wiem, czy to jest zrobione do udzielania chrztu, być może tak mi się kojarzy, albo może po prostu jako nie wiem. Nie znam się. Wiem natomiast, że wrzuca ktoś monetki jako ofiara na pewno. Nie no, to musi być chrzczelnica chyba, bo to też trochę ciemno, kurczę, nie wziąłem aparatu. Wiesz, to z kolei, no nie wiem, jeżeli wiecie, to możecie się podzielić w komentarzu wiedzą, ale ładnie to wygląda. Kurde, ale się buja. Nie widać tego pewnie, ale uwierzcie mi, że czuć. O, i tu przykład właśnie tabliczek, z których niewiele wynika. Tutaj Monastirea, to już zauważyłem po drodze, że to jest monastyr, a tutaj to nie wiem. Google, pomóż. A, taki to jest patent. To tak jak kwestia, dlaczego Ławra Pieczerska nazywa się Pieczerska, bo początkowo monastyry były właśnie, czy nie chcę wam opowiadać głupot, bo nie znam się niestety na tych religijnych kwestiach, ale były wykuwane w skale właśnie. I w kwestii Ławry Pieczerskiej, która jest w Kijowie, no to w związku z pieczarami wykutymi właśnie we wzgórzu nazwali to potem Ławrą Pieczerską. A tutaj, w tym bardzo fajnym kompleksie skalnym, tak to nazwijmy, też widzę, że są powykuwane takie rzeczy. Są miejsca oczywiście na święte obrazki. Śmieci jak zawsze trochę. No, ładnie to wygląda, ale tam dalej to już chyba nie pójdę. Zresztą myślę, że to oznacza ten znaczek, żeby tam czasami nie próbować iść. Dobra, kawałeczek powrotu.
Sprzedam Wam za darmo takiego tipa. Jeżeli chcecie iść tam, gdzie ja idę, czyli w tym przypadku do wodospadziku, to nie idzie się na górę, tam do tych wykutych w skale kapliczek, do których prowadzi niebieski szlak, tylko idzie się czerwonym szlakiem, który ja ominąłem w ogóle, ale najprościej jest dojść po prostu na dół do rzeczki i kierować się rzeczką, cały czas wzdłuż tej rzeczki. I po jakimś czasie dojdziecie, dokładnie tak jak chyba ja właśnie doszedłem. O właśnie. Bo warto tu naprawdę przyjść, bo wygląda to bardzo ładnie. Co prawda ugrzałem się trochę, bo przed chwilą była ulewa, potem zaczęło świecić słońce, jest pogoda naprawdę mega kapryśna. Najchętniej to bym tu się wypluskał w tej wodzie. Ale zdecydowanie warto było, patrzcie. Mi się zdecydowanie podoba. I co najciekawsze, jestem tutaj sam. Być może przez tą zmienną pogodę właśnie, a być może przez to, że Mołdawia jest najmniej turystycznym krajem w Europie i tak dalej, i tak dalej. O, chyba się trzeba zawijać. Chciałem Wam tylko jeszcze powiedzieć, że wejście do samego monastyru, jak i do tego parku, tutaj całego wąwozu, nie wymaga uiszczenia żadnej opłaty. Poszedłem, zapytałem i zostałem serdecznie zachęcony do tego, żeby tutaj przyjść. Więc jeszcze na koniec zostawię Was na sekundę z tym widokiem, ale grzmoty mnie trochę motywują do ucieczki. Chciałem Wam jeszcze pokazać monastyr z drona, ale oczywiście znowu się rozpadało. Teraz trochę temat wrócił do normy, ale znowu była ulewa tak dobre przez pół godziny. Spotkałem pod samym monastyrem Polaków. Jeżeli kiedykolwiek zobaczą, to ich serdecznie pozdrawiam. Uratowali mi dupę klapą od bagażnika. Natomiast dlaczego chciałem Wam dronem monastyr jeszcze pokazać oprócz samego monastyru? Widzicie pewnie tam rzeczkę. Otóż ta rzeczka to Dniestr, a to, co widzicie tam już za rzeczką, to jest Naddniestrze, o którym pewnie słyszeliście jako o nieuznawanej republice. Więc przy odrobinie szczęścia pewnie usłyszycie też i ode mnie, ale nie w tej chwili. I takim sposobem teleportowaliśmy się trochę bardziej na południe, a w zasadzie jeszcze na południe od Kiszyniowa, i idę pozwiedzać winiarnię, która jest wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Zobaczymy, co ciekawego nam zaprezentuje. Ma ponad 200 km podziemnych tuneli, gdzie składowane jest ponad 1,5 miliona butelek wina. Niesamowicie to brzmi, prawda? Hold on tight. I don't want you falling down. I actually, That'd be so fucking cute. that's the way I escaped. So again, hello everyone, and welcome to our winery in Mileshti Mich. This will be our first stop out of 4 that we will have. On this stop we will talk about the history of our company as well for the history of those wholesalers. So let's start with the beginnings. The history of our company starts in 1969 when here was just a storage base for all the wines across Moldova. Here we have optimal conditions to store this wine, 12 to 14 degrees Celsius. The humidity of the air is 85 to 90%. At the moment we're storing here only the wine that we are producing.
However, the history of those cellars begins much earlier than the history of the company itself. 200 years ago, when here was just a mine, from where was extracted the limestone. From here was extracted that much limestone that the length of our cellars is 200 kilometers at the moment. That is making us the biggest wine cellar in the entire world. But out of those 200 kilometers, only 55 used nowadays, and 5 we'll see for today. To moi nowi znajomi przy okazji. Znajomi turystyczni, można powiedzieć. Kolega jest stąd, a koleżanka jest z Irlandii. So yeah, here you will see that this is the pride of our company. It's the pride of the whole country itself. We can say that this is our golden collection of wines from Mileshti Mici. It was founded in 1980s by one of our last headquarters, Grigore Golokan. And in 2005, you'll see a certificate here. We ventured in Guinness Book World Record by having the biggest wine collection in the entire world. In the same year, here was counted 1.5 million bottles, and from 2005 till nowadays, we've actually remained in this record. We've added another 500,000. So at this point, here we have 2 million bottles. If you don't believe me, we can count them together, no problem. It will take some time, some work though, so till then just believe my words. Are they all full? Yeah, actually, all of them are full, and I would say that most of the bottles that you are seeing, the wine inside is still drinkable, and the wine will go for selling at some point. So it's just a process, you can say that. And the one behind the rocks, they're like Yeah, the so- expensive ones? Or- No, those behind the locks, you can see that those are the private collections. They are owned by someone. Even you can become an owner of a casa right there, but usually there are 3 main rules that you need to follow. First rule, there's a renting price every year of 500 euros. Second rule is that in every casa that you have, you need to start with at least 50 bottles of wine. The wine needs to be from our company. A third rule, that is, we're not making any deliveries. You need to come here personally, unlock the casa, take the bottle of wine, maybe to have a trusted person that will do that for you. All of them which are positioned here horizontally, and that is made so the wine will be in contact every time with the cork. So the cork will not dry out. If the cork will dry out, the oxygen will enter inside, wine wouldn't be drinkable anymore. So, as I've told you, most of the collection is still drinkable to this day. Игристое вино, шампанское, ну это название, да? То смотрите на этикетку Mileshti Mici. У нас только натуральный. Это шампан. И в будущем тоже будем снова By the way, barrels in front of us, they are not filled with wine. We got a secret. Unfortunately, there are just some doors that are opening and closing by rotation. And inside, it's our tasting hall, so you can see that another secret room here. Here you'll have a statue of Stefan de Grey, a Guinness Book World Record, and then a message book if you want. You can write your own message. Jak wam się podobało? Ja muszę przyznać, że mi się podobało bardzo. Robi to naprawdę mega wrażenie, żeby zobaczyć coś takiego na żywo. Dostałem, zapłaciłem za to oczywiście w cenie biletu.
ale dostałem winko musujące chyba. Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś upcham do bagażu. I śmigamy dalej. No naprawdę ja się nie zgodzę z tymi, którzy mówią, że Mołdawia to jest bida, smród i syf. Jest tu naprawdę bardzo fajnie, bardzo ciekawe rzeczy można znaleźć. Mi się podoba. Na koniec zatrzymałem się jeszcze pod takim ciekawym memoriałem, zaraz wam pokażę. O, takim właśnie z czołgiem, więc oczywiście turbosowieckim, więc oczywiście takim, który zawsze przyciąga mój wzrok. I mam przy okazji 3 komunikaty. I wszystkie 3 są złe. Otóż po pierwsze, babeczka, z którą się wczoraj jeszcze kontaktowałem odnośnie noclegu w Kiszyniowie, przestała mi odpisywać. Więc jest spore prawdopodobieństwo, że nie mam noclegu. Po drugie, widzicie tutaj, to jest rzecz, która 2 razy prawie mnie ominęła, bo raz się schowałem na przystanku, raz kolega mnie wspomógł klapą od bagażnika, ale chyba 3. raz już nie dam rady się wymigać. I 4. rzecz jest taka, że jestem cymbałem. Jestem cymbałem, ponieważ miałem wziąć paszport, karty i prawo jazdy, a wziąłem paszport, karty i dowód osobisty. Więc mam karteczkę z międzynarodowym prawo jazdy, tak w razie czego zawsze je biorę, póki jest ważne, ale nie mam normalnego prawa jazdy, więc tak naprawdę ta karteczka bez prawka jest tutaj nieważna, bo ona musi być z normalnym wydanym prawkiem. Więc w sumie to jeżdżę tu jeszcze na nielegalu. I to jeżdżę na nielegalu całą Ukrainę. Jeżdżę na nielegalu do tej pory Mołdawię i na nielegalu będę wracał do domu. To jest po prostu scymbalenie level ekspert. Przejdziemy się jeszcze na górę, na ten kopiec. To się chyba nazywa tak jak na Białorusi. Pamiętacie ten z sierpem i młotem, co byłem? Tam był kopiec Wiecznej Chwały i chyba ten też się nazywa kopcem Wiecznej Chwały. 134,85 standardowo. Skrócę sobie trochę, przepraszam, ale ta chmura mnie trochę przeraża i będę spierniczał co sił za moment. Tak to wygląda z bliska. I tu jeszcze jakieś... Dobra, nie będę tego czytał, wybaczcie. Wracam do bajka i spierniczam co sił, bo jeżeli się okaże, że faktycznie tego noclegu nie mam, to jeszcze sobie muszę nakminić nocleg i w ogóle robi się śmiesznie. Także spod kopca się z wami żegnam na ten moment. Życzcie mi szczęścia, chociaż w momencie, kiedy wy będziecie życzyli mi szczęścia, to ja i tak już będę po tych wszystkich wydarzeniach. Cóż, jakoś sobie trzeba dać radę. Trzymajcie się i do zobaczenia.